serdecznie w naszym drugim odcinku. Nasz poprzedni filmik stał się wielkim sukcesem. Miał całe 5 odtworzeń, co nas bardzo zmotywowało, aby kontynuować kanał. Widzimy w tym duży potencjał. Tak. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam markę rolkową, markę Jojo Skate. Dosyć niepopularną na polskim rynku, jednakże w naszej opinii bardzo dobrą markę i ciekawą. Jest to marka, która wywodzi się z Chin, a wiadomo jak chińskie to słabej jakości. Takie jest ogólnie. Obiegowa opinia. Nie zgadzamy się z tą wersją, ponieważ jest to marka, która produkuje sprzęt bardzo dobrej jakości. Mówimy tutaj o szynach i o kołach położyskach, gdyż te 3 elementy mieliśmy możliwość testować. I dlatego dzisiaj stwierdziliśmy, że nagramy materiał właśnie o tej firmie. Aby dołożyć nasze 3 grosze do promowania ich produktów, które są naprawdę dobrej jakości. Tomek, czym zajmuje się Jojo Skate? Przede wszystkim propagowaniem jazdy na rolkach, tworzeniem kontentu związanego ze światem rolkarskim, propagowaniem dobrego sprzętu. Jeżeli chodzi o założycieli, bo myślę, że warto tutaj wspomnieliśmy, że założycielem jest Jojo i Jeff. Jojo jeździ na rolkach od 2005 roku. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to jest myślę dosyć ciekawe. Jest fizykiem i optoelektronikiem, aczkolwiek wspiera działalność Jojo Skate od strony graficznej, brandowej i marketingowej, nawiązywania współpracy i relacji. Natomiast Jeff jest rolkarzem od 2002 roku. Słuchajcie, to jest kawał czasu, to jest ponad 20 lat w tej chwili już. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to inżynieria mechaniczna, tak? I jego zadaniem jest wsparcie brandu w zakresie z projektowaniem sprzętu. Ważne jest, dlaczego tak naprawdę powstała marka Jojo Skate. Głównym katalizatorem do tego była chęć propagowania stylu wizardowego na rynku chińskim, który jest niemałym rynkiem. Co ciekawe, z tego co się dowiedzieliśmy, Jojo miała dosyć duże problemy z importem sprzętu z Europy na rynek chiński, dlatego też podjęli taką inicjatywę, w której doszli do wniosku, że muszą sami stworzyć taki sprzęt, aby go skutecznie propagować i promować na rynku chińskim. Firmy, którym Jojo zaproponowała współpracę, odmówiły po prostu, nie chciały wejść na rynek z takim potencjałem. A potencjał jest naprawdę ogromny. Wiele teraz firm, nawet nie rolkarskich, stara się dotrzeć do rynku azjatyckiego, więc taka decyzja jest naprawdę dla mnie dziwna, a tym samym te firmy stworzyły sobie dosyć mocnego konkurenta, który właśnie wkracza na rynek europejski i w naszej opinii krok po kroku dzieje się to z sukcesem. Tomek, w którym kierunku rozwija się Jojo Skate? Główny kierunek to koła do jazdy miejskiej i do jazdy wizardowej oraz szyny również do wykorzystania w tych dwóch aspektach jazdy na rolkach. Jeżeli chodzi o asortyment, to myślę, że najlepiej, jeżeli asortyment po prostu przeskrolujemy sobie na stronie. Adres strony wrzucimy w linku w opisie. Jeżeli chodzi o samą stronę, to jest logicznie ona podzielona na poszczególne elementy. Skupimy się głównie na asortymencie związanym z kółkami. Jeżeli chodzi o kółka, to są one dostępne tutaj w kilku modelach. My osobiście testowaliśmy model Meteor, czyli te pomarańczowe. Jeżeli chodzi o kółka, to jest bardzo bogaty asortyment pod kątem wielkości. Zaczyna się od 72 mm i przechodzimy przez kolejne rozmiary używane na rolkach, czyli 76, 80, 84, 90, 100, 110 i największy chyba rozmiar w tej chwili używany w rolkarstwie, czyli 125 mm. Natomiast cały czas poruszamy się w tej samej twardości 88A. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o szyny, to szyny na stronie możemy zauważyć, że są one w dwóch wersjach. Są to szyny z montażem typu UFS i z montażem typu High-Low. Jeżeli wejdziemy sobie w szyny montowane W systemie UFS mamy tutaj 4 główne typy. Jest to szyna 4x90, szyna 4x100, a także dwie szyny 5-kołowe w wersji Sago UFS 5 Pro, a także UFS 5 Mini. Szyny 4x90 i 4x100 są one pewną analogią do oryginalnej szyny wizardowej, tak, gdzie dokładnie. szyny te posiadają minimalny rockering pierwszego tylnego koła. Natomiast szyny 5-kołowe są troszkę inaczej wykonane niż szyny wizardowe 5-kołowe. Tak, to jest pomysł i idea prowadzona właśnie przez Jojo i myślę, że warto tutaj 2 słowa na ten temat powiedzieć, Radek.
W tej szynie ważne jest to, aby środek ciężkości był jak najniżej ziemi. Żeby była po prostu jak najniższa. Im niżej nad ziemią, tym stabilniej. Tym stabilniej, dlatego też to jedno koło jest mniejsze, co przekłada się troszkę na to, w jaki sposób ta szyna pracuje i jak się na niej jeździ. Tą szynę także posiadamy. Posiadamy ją tutaj, więc to nie jest tak, że tylko bazujemy sobie na teorii, ale też i na praktyce. Mamy tutaj, możemy opowiedzieć, koło 100, 80, 84, 84 i 100 i to jest koło, które jest najniżej. Ta sama szyna jest w wersji 5 mini. Są one dedykowane do rozmiaru aż do 41. Natomiast jeżeli ktoś ma większą stopę, Zalecane jest stosowanie szyny tej standardowej wielkości. w wersji Pro. No i jest też dostępna nowość na sklepie. Jest to szyna, która powstała przy współpracy z Ricardo Lino. Jest to szyna o kołach 90. Ale czym ona się różni od szyny innej 4x90? Uśmiecham się, bo różni się czymś, co jest dla mnie bardzo ważne i co zwróciło oczywiście moją uwagę, ponieważ nie jestem aż takim entuzjastą jak Radek jazdy wizardowej. Ta szyna jest zrobiona w układzie flat. Tutaj nie znajdziecie rockeringu. Jeżeli ktoś jeździ na szynie wizardowej po mieście, a jeździ szybko, to wie, z czym to jest związane. Jest to związane z tym, że ta rolka nie jest stabilna przy wysokich prędkościach i przy zjazdach. Z górek, przy skokach, przy różnego rodzaju sytuacjach związanych z oderwaniem się od ziemi, lądowanie na niej jest do opanowania, ale nie jest, to lądowanie nie jest takie oczywiste jak przy jeździe w układzie flat. Wszystkie szyny, o których powiedzieliśmy, są także dostępne w systemie mocowania high-low. Co nie jest takie oczywiste na rynku szyn wizardowych czy też rolkowych, bo najłatwiejszą rzeczą nie było znalezienie szyny wizardowej z montażem high-low. Oprócz tego są tutaj różne wariacje, są szyny, w których można montować zarówno koła 90, 110. W układzie 3, 4. Natomiast coś, co można też rozważyć, to jest zakup oryginalnego adaptera. Szynę UFS montujemy ją do rolki z montażem high-low, co jest super rozwiązaniem, tym bardziej, że chyba jest tak, że częściej zmieniamy rolkę jako taką, w sensie but, a rzadziej zmieniamy szynę, więc nasze używanie rolek może ewoluować, a możemy być cały czas z dobrą szyną. Wspomnieliśmy, że Jojo to działalność od 2005 roku, najpierw były wyłącznie Chiny, ale ambicją Jojo jest wyjście na rynek nie tylko europejski, ale i światowy, w związku z czym pojawiają się kolejne punkty, gdzie można się spotkać z jej sprzętem, można sprawdzić, obejrzeć i kupić. Na przykład w sklepie Roller Store, W Hiszpanii, Click and Roll, Francja, Concept Inline, Brazylia, Skate Escape, Malezja, Tissot Holandia, oraz Roller and Slide. w Portugalii. Więc jak widzimy, ekspansja trwa i wydaje mi się, że jest to kwestią czasu tak naprawdę i rozpromowania marki, gdzie ten sprzęt pojawi się w większej ilości sklepów i będzie bardziej dostępny. Leci na freestylu! Patrzę na te państwa, na te kraje, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Brazylia, która kojarzy mi się z olbrzymim rynkiem. Ja nie wiem, czy tak jest, czy nie, no bo nigdy tam nie byłem, ale jakby bardzo fajny kierunek rozwoju. Malezja, w ogóle bym nie pomyślał o tym, że jest tam jakiś potencjał rolkowy, a widocznie jest. Holandia, Portugalia, Francja, Hiszpania, czyli Barcelona. Nie znam osoby, która by nie chciała pojeździć po Barcelonie. Naprawdę strategicznie mega, moim zdaniem, fajne posunięcia. I dobre podejście marketingowe. Tak. Mówiąc o rozwoju, o strategii, strategicznie także Jojo nawiązuje współpracę z różnymi znanymi osobami. Znanymi masz na myśli świat rolkowy, bo to jest istotne. Nie mówię tutaj o celebrytach związanych z kinem, show biznesem, w tym dobrym i złym wydaniu. Mówimy o świecie rolkowym, pamiętajmy, cały czas się skupiamy na nim. Mówimy o proriderach, o osobach rozpoznawalnych nie tylko na swoich lokalnych rynkach, ale na całym świecie w zasadzie. Artis Ortega, Boira Fernandez, Felipe Zambardino, Luis de Paulo oraz CJ Wellsmore. Wellsmore. A także ostatnio pojawiła się szyna, o której przed chwilą wspomnieliśmy, która powstała przy współpracy z Ricardo Lino. Myślę, że docenienie
tego sprzętu przez rolkarzy, które mają wpływ na rynek rolkarski, świadczy o tym, że ta marka niesie za sobą dobrą jakość. Każda z tych osób, o których mówimy, jestem przekonany, że ceni sobie swój wizerunek w świecie rolkarskim i nie zdecydowałaby się na promowanie, tudzież identyfikowanie i pokazywanie ze sprzętem słabej jakości. Masz zdecydowanie rację, Tomasz. Rzadko to mówię, ale masz rację. Podsumowując, marka Jojo Skate produkuje sprzęt rolkarski nie byle jaki, dobrej jakości. Coraz bardziej angażuje środowisko rolkarskie, coraz bardziej nawiązuje współpracę ze znanymi osobami z tego świata i skutecznie dokonuje ekspansji na rynek europejski i światowy. Ponieważ jesteśmy przekonani do jakości, wysokiej jakości tego sprzętu, chcielibyśmy, żeby coraz więcej osób miało okazję się o tym przekonać, dlatego pomyśleliśmy sobie, że będziemy realizować zamówienia i sprowadzać tą jakość tutaj na nasz lokalny rynek. Lokalny mamy tutaj na myśli oczywiście rynek polski jako lokalny, nie tylko rynek śląski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany z testowaniem tego sprzętu, To napiszcie do nas, mail jest gdzieś podany w opisie albo dodajcie komentarz. Skontaktujemy się z Wami i wspólnie zrealizujemy tutaj zamówienie. i tak jak powiedzieliśmy na samym początku, otwórzmy się na dobrą, inną markę wchodzącą na rynek światowy, bo za chwilę będą wszędzie.